Zanim zaczniemy, to chciałbym Was zaprosić do subskrypcji kanału, żeby mógł się rozwijać. Pamiętajcie, że wszystko co tutaj robię jest za darmo, nic nie sprzedaję, żadnych kursów płatnych ani dostępów. Jeżeli chcecie, to jedyna forma wsparcia kanału to danie jakiegoś lajka czy komentarza pod filmami. Druga opcja wsparcia jest to rejestracja w jakimś propie i wykupienie konta z mojego linka. Wtedy dorzucacie taką cegiełkę do ogólnej puli, z której następnie będą losowane konta tutaj na Discordzie, oczywiście w pełni za darmo. Czyli cała kasa z afilacji wróci do Was w postaci takich rozdań giveaways. Oczywiście wszystko będzie za darmo, transparentnie. Wszystkie informacje znajdziecie również pod filmem w opisie. A teraz przejdźmy do materiału. Dobra, to jedziemy z kolejnym materiałem. W dzisiejszym tematem będą knoty. Nieważne czy to knoty z D1, z Weekly, czy to są knoty z M5. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi, jak ja do tego podchodzę i jak bardzo ważny to jest temat. Myślę, że na równi bym to postawił z ważnymi poziomami cenowymi, takimi jak omawiałem w poprzednich materiałach, czyli okrągłe poziomy 25 tysięcy, 24 800, 24 700 i tak dalej. Myślę, że knoty można zestawić to na równi właśnie z tymi poziomami, więc to jest dość ważny temat, który warto obserwować. I teraz tak, zacznijmy sobie od wykresu D1. Na D1 są wszędzie knoty, nie? Natomiast jeżeli weźmiemy sytuację taką, że tu jest wysoko, tu jest powiedzmy nisko, tu jest wysoko, tu jest nisko. Można to do tego w ten sposób podejść, tak? Więc obserwujemy świeczki D1, jak wyglądała poprzednia świeczka i ogólnie jak wygląda knot od dołu. Czyli jeżeli handlujecie w górę, tak? Załóżmy teraz jest trend wzrostowy, więc chcielibyśmy się zabrać w górę. Która świeczka z tych wszystkich, które świeczki z tych wszystkich są godne uwagi? Moim zdaniem ta, nawet te trzy, ta, 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 ta. Myślę, że tyle, jeżeli chodzi o świeczki. I teraz dlaczego mówię o tych? Ponieważ zobaczcie, wszędzie jest ta sama sytuacja. Wszędzie są knoty wyciągane. I teraz, jeżeli widzimy takiego knota, no to zauważcie, co rynek robi po takich knotach na D1. Wzrost, 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 wzrost. I to jest po D1, nie? Także to nie są ruchy typu 20 tików. Przejdźmy sobie na H4. Tu już widzimy więcej. Tu już widzimy więcej. I zobaczcie, jak dołki są zazwyczaj klepane. Knoty w górę, wyciągana świeczka w górę, wyciągana świeczka w górę, tak? Wszędzie, gdzie tutaj mamy kolejną sytuację, gdzie rynek wyciąga, więc jeżeli świeczka zamknie się ładnie wzrostowo, to najprawdopodobniej poziomy 25 tysięcy będą dzisiaj testowane. Przejdźmy sobie na H1. I tutaj już całkiem naprawdę fajnie to wszystko widać. Zobaczcie, jak wyciągamy tutaj świeczkę, tutaj wyciągana, tutaj wyciągana, tutaj wyciągana. Nawet tutaj są wyciągane. Tutaj wyciągana. Trzeba odróżnić po prostu świeczki. I teraz H1 jest to mój główny wykres, z którego zbieram się w pozycję. No i jeżeli widzę sytuację taką, tego typu, że mamy tutaj jakieś poziomy, tak, czyli settler z close z poprzedniego dnia, tu mamy kolejne close, tu mamy kolejne close, tak, tu mamy EMA, tu mamy EMA. Zobaczcie, jak to można fajnie powiązać sobie, nie? Czyli mamy korektę do EMA i mamy przetestowany close, odbicie od tego close z poprzedniego dnia, bo tu był poprzedni dzień, tu mamy kolejny dzień, czyli jakby jest odbitka od tego poziomu w górę. I zobaczcie, tutaj mamy jeszcze jedną przesłankę, jest range i tu jest breakout z tego range'u. Więc docelowo wszystkie punkty, wszystko co można tutaj znaleźć na tym wykresie się zgadza. Można tutaj jeszcze podejść do tego, że jakiś breakout zastosować, najlepiej to by było w ten sposób. I tutaj gdzieś się zbieramy na H1, tutaj stop loss, czy tutaj stop loss, nieistotne, targety to gdzieś tam wyżej i w ten sposób rozpinamy wykres. I jeżeli tak, mamy tutaj knocik, nie? Po H1. No to teraz przechodzimy sobie na mniejszy interwał. Co my tu widzimy? Zaczynamy sobie schodzić z interwału do M15. No jak to wyciąganie wygląda? No tak średnio bym powiedział. Tutaj mamy reakcję na EMA, ale zobaczmy sobie następne knoty. Tutaj już to lepiej wygląda. Czyli mamy tak close z poprzedniego dnia, wyjście górą, przetestowanie tego closed i zobaczcie, zostawiony mega knot na M15. Zejdźmy sobie na M5.
żeby to znaleźć. I zobaczcie, taka sama sytuacja, bardzo klarowna. Mamy wyciąganie knota. I w ten sposób sobie podchodzimy, możecie sobie na różnych interwałach operować, możecie sobie sprawdzać to, jak to wygląda. I tak samo od góry mamy tutaj knoty, mamy jakieś odreagowanie, knoty, odreagowanie, więc musicie patrzeć bardzo dokładnie na to, jakich świeczek używacie do wejścia. Więc w ten sposób docelowo ja podchodzę. Natomiast pamiętajcie, że musicie mieć jakiś scenariusz. Przechodzicie sobie na D1 i widzicie scenariusz dzisiaj do odklepania. Ja miałem z rana odklepanie tego gapa, okrągły poziom 24,700. Może to nastąpi, może nie, nie wiem. Shortowałem, zamknąłem te shorty, bo rynek zaczął właśnie wyciągać. Tutaj. Sorki, nie tutaj. Tutaj zaczął wyciągać tego knota. Więc docelowo ja szybko skasowałem te shorty i będę się przestawiał prawdopodobnie na longi, ale potrzebuję jeszcze więcej informacji. Tutaj możemy sobie kreseczkę narysować i czekamy. I albo rozgrywamy teraz jakieś longi tutaj do tych miejsc, lub czekamy. Po prostu najlepiej setup jednej kreski, tak, rozegrać sobie longa w ten sposób. Natomiast jak widzimy knota, jak rynek jest wyciągany, no to czekamy, bo może być sytuacja tego typu, że jednak oni zweryfikują tego knota, a pójdą jeszcze na tego knota. Wtedy zrobią pułapkę, ubiorą wszystkich tutaj shortujących w pułapkę i będą testować sobie wtedy na spokojnie górne poziomy. Natomiast jeżeli widzimy takie reakcje z większego interwału, no to przechodzimy sobie na mniejszy i teraz sobie patrzymy. No docelowo, jeżeli chodzi o wykres, no to mamy shorty, powinniśmy odklepać to low, ale nigdy nie wiadomo. Więc na pewno warto się wstrzymać, szczególnie jak jeżeli handluje czy przeciwtrendowo w dzisiejszym dniu, bo mamy ogólnie trend wzrostowy po high-rynkach, no to patrzymy na te knoty, obserwujemy rynek. Jeżeli knoty są wyciągane, to albo likwidujemy takiego naszego shorta, lub ewentualnie zbieramy się w longa, ale najlepiej albo właśnie tutaj w knocie, czy tutaj w knocie wcześniej, czy nawet tutaj w knocie gdzieś, jak rynek zaczyna być wyciągany, lub czekamy na setup właśnie jakiś breakout jednej kreski lub coś w tym stylu. To już zależy od waszej strategii. Ale musicie zwracać uwagę na knoty, bo to są naprawdę potężne narzędzia. I tak samo zobaczcie, teraz się rynek kształtuje po M15, nie? Więc tutaj ten knot sygnalizuje przynajmniej to, żeby się wstrzymać. Kiedy rozgrywać znowu rynek? Oczywiście po breakoutie tych knotów śmiało tutaj możemy poczekać na jakąś niewielką korektę i wtedy się zbierać. Jeżeli mamy tutaj na myśli longi. Myślę, że to jest zrozumiałe i naprawdę warto zwrócić uwagę na to. Dobra, to będzie wszystko w tym nagraniu. To dość szybkie, krótkie nagranie, ale chciałem Wam pokazać właśnie taką rozkminę na temat tych właśnie knotów. Tam, gdzie rynek wyciąga, warto mieć na uwadze i warto na pewno zachować ostrożność. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych materiałach.